Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj chcę wam pokazać na przykładzie mojego tynku Marmarino Paladino gradacji XXL efekt bardzo gruby, bardzo wzorzysty i przy tym zużyć jak można mniejszą ilość tynku. Tynk będziemy nakładali dwuwarstwowo i druga warstwa będzie, jak tutaj widać, nie całkowicie pokrywała warstwę pierwszą. W związku z tym, że każdy tynk ma w sobie ziarenka i te ziarenka na pierwszej warstwie mogą tak lekko porysować tło, więc jest w tym przypadku sens podbarwić grunt pod kolor tynku, żeby w razie czego te zarysowanie się na pierwszej warstwie nie było widoczne. Przygotowałem taką próbkę, która emituje nie bardzo jakościowo zrobioną ścianę. Jak tutaj widać, ma jakąś taką lekką chropowatość i już pozwoliłem sobie wcześniej podbarwić ten grunt pod kolor tynku, czyli pod kolor czarny i teraz będziemy nakładali tą pierwszą warstwę. Zwykle pod ten efekt na pierwszą warstwę używam niewielką ilość tynku, więc nakładam ten tynk tylko na grubość ziarenka. I nakładamy ten tynk równomiernie po całej powierzchni. Staram się nakładać, brać materiału niedużo i nie rozciągać jego po całej pacy, a tak jakby nakładać punktowo. No i nakładamy równomiernie po całości, nakładamy ten tynk. Zwykle niezależnie, czy to będzie pierwsza warstwa, czy to będzie druga warstwa, już jak widać, staram się nakładać ten tynk nie na wzór, tak jakby wycieraczki w autach i nie na wzór, jak nakładamy gładź gipsową, a tak na wzór ściuku. To pozwoli później nam w razie czego mieć dużo mniejszą ilość problemów z tworzeniem kolejnych jakich tam warstw. Ten czarny tynk trochę jest płynniejszy niż jakiś inny, jaśniejszy kolor, ponieważ tutaj jest bardzo dużo pigmentu. No ale myślę, że mam nadzieję, że nam się uda zrobić efekt, który my potrzebujemy. I tak, teraz położyliśmy tynk na całą powierzchnię i teraz zrobimy taką imitację grubszej struktury, czyli tak samo jak robi się jakiś klasyczny trawertyn packą, robimy takie odrywaniem, robimy taką lekką strukturkę i śledzimy, żeby tą pacą nam nie rąbnąć, żeby nie było takich śladów po pacy. Czyli tak w różne strony, nierównomiernie układamy ten tynk. Głębokość tej struktury oczywiście zależy od ilości oraz gęstości tego tynku. W związku z tym, że my tutaj nie nakładaliśmy dużej ilości tynku i on jest, tak jak mówiłem, dość płynny, w związku z tym, że tutaj dużo pigmentu jest, ta grubość będzie nie aż taka duża. Ewentualnie jak ten tynk troszeczkę podeschnie, można jeszcze raz przejść pacą i jego podrywać i on wtedy będzie jeszcze bardziej wyrazisty, bardziej ma taką strukturę. I
ale moim zdaniem ta grubość już będzie wystarczająca. Czyli mamy równomiernie, jak papier ścierny, zrobioną teraz strukturę, i która teraz wyschnie i na tej strukturze będziemy już tworzyli tą drugą warstwę. A więc tak, mamy już pierwszą warstwę suchą i teraz będziemy nakładali drugą warstwę. Jak widać, te czubki w niektórych miejscach są bardziej wystają, a w niektórych miejscach mniej wystają. Na ścianach, jak my robimy, czasem jest sens te czubki, jeśli bardzo dużo wystają gdzieś, to lekko pozbierać szpachelką, żeby nam później to nie przeszkadzało tworzeniu całego efektu. Można ten efekt nakładać po przekątnej, lewo, prawo, góra, dół, obojętnie, wszystko zależy do tego wystroju, do którego musimy dopasować dany efekt. I teraz tak, nie trzeba nakładać tynk po całości, a nakładamy tylko i wyłącznie punktowo i warto jeszcze pamiętać, że podczas naglazania tego tynku on jeszcze trochę się rozszerzy i warto zawsze położyć mniej miejsc pokrytym tynkiem i później w razie czego, w razie takiej potrzeby zagęścić, niż od razu za dużo położyć i później nie wiadomo co z tym robić. Czyli teraz nakładamy cienką szpachelką i nakładamy tak, można nawet położyć trochę grubiej jego, ale lepiej jeśli on będzie grubiej i mniej zajmował miejsca, niż od razu będzie cienko i mało miejsca. I starać się tak, żeby układać, żeby granice tego tynku były tak jakby bardziej ostre. I teraz nakładamy. Ja specjalnie wziąłem szpachelkę bardziej węższą, żeby nam szerszą szpachelką nie za dużo było. I jak my położymy ten tynk, to trzeba, żeby ten tynk trochę nam podesnął. Od razu nagladzać jego nie wolno, ponieważ on musi złapać, żeby nam nie wyszła przez ten tynk struktura pierwszej warstwy. On musi być tak jakby nie wyschnięty, ale już nie rzadki. Teraz boki trochę można więcej dać materiału. Na pace nabieramy niedużą ilość materiału i on tak jakby podczas nakładania on powinien tak ciągnąć się, ten materiał. I śledzić tak, żeby ten rysunek nam nie spływał na bok, czyli kąt powinien zachowywać się jakby proste linie, nie tak, że jakby pływa, a proste linie powinny być. I teraz trzeba dać, żeby trochę czasu, żeby ten tynk nam podesnął i dalej wrócę do Państwa. Czyli nakładamy.
tutaj widać, że trochę nam rysunek zjechał i teraz można jego lekko poprawić. Czyli tak układać, żeby kształt tego rysunku był równy. Nie pływał tam jakoś, a był równy. No i nie przesadzić materiału, ponieważ może tak być, że już będzie za dużo. I nam ta struktura trochę się splaszczy. No, taka praca dla cierpliwych, ale jednocześnie ona jest bardzo twórcza. Ja na przykład osobiście lubię takie prace. No i tak jak mówię, że trzeba nakładać grubiej i żeby tak śledzić, żeby te granice tego położonego tynku były bardziej ostre, bardziej takie dokładne. To nam podkreśla tak jakby głębię tego całego efektu. No i tak jak mówiłem, że zawsze można dołożyć materiału, jeśli nam czegoś gdzieś będzie brakowało. Nałożymy ten tynk i trzeba będzie tak trochę odczekać, żeby on złapał, żeby jego można było nagładzić, żeby on nam się nie ciągnął. I tak podczas tworzenia dekoracji zawsze trzeba pamiętać, że trzeba nie przegapić tego momentu, kiedy można powiedzieć, że już stop. Bo cały czas czegoś niby brakuje, dołożyć, a później się okaże, że nagle stało już za dużo tego wszystkiego. I jeszcze ważna rzecz. Ten efekt można jeszcze bardziej wzmocnić. Jak on wyschnie, już będzie nagladzony, to można w tych miejscach, gdzie już jest położony tynk, zrobić jeszcze drugą, trzecią już warstwę i tak jakby na małych kawałeczkach. I nam to jeszcze wzmocni, jeszcze jakby pogłębi ten efekt. Także można na przykład, jak tutaj coś. No i teraz musi to trochę podesnąć i dalej będziemy to nagladzali. Nagladzam ja zwykle packą plastikową. Dlaczego lubię to robić plastikową pacą? Ponieważ plastikowa paca inaczej się zachowuje na tynku niż metalowa paca. I ona tak się nie przykleja, nie przysysa się tak jakby do tego tynku, a bardziej nawet jeszcze sama paca tworzy taką strukturę. I teraz tak, już tynk nam zaczyna lekko podsychać, więc bierzemy taką plastikową pacę i tą pacą będziemy nagladzali ten tynk. Na razie on jeszcze dość mokry, więc spróbujemy, co z tego nam wyjdzie. I pacą nie tak standardowo nagladzamy, a stawimy tą pacę na płasko i na płasko nagladzamy tak w kierunku tej naszej struktury, tego naszego rysunku tynku. Czyli spróbujemy. A jeszcze się ciągnie, to jeszcze trochę nam za wcześnie. No, przynajmniej lekko tak jego podgładzimy, on będzie nam szybciej podsychał. Czyli tak podgładzimy i później jeszcze dadzimy trochę mu wyschnąć i jeszcze raz podgładzimy.
bo on jak trochę my zerwiemy tą skorupkę, to on będzie szybciej nam podsychał. Tak zawsze jest i przy każdym tynku. Mocno nie ciśniemy, żeby tą strukturę nam nie stracić, tych ostrości, tych granic tego tynku. O. I mniej więcej już nam teraz już widać, gdzie ewentualnie trochę nam brakuje jeszcze materiału, gdzie można byłoby jeszcze podłożyć. Jeszcze widać, że ciągnie się, jeszcze widać, że palce zostawia nam ślady takie pasków. No, także i na drugą warstwę teraz możemy lekko, niedużo, nawet 2 szpachelki i 2 szpachelkami tak jeszcze lekko zagęścić ten materiał. Jeszcze lekko zagęścić naszą strukturę, tylko niedużo. Pamiętamy, że niedużo dajemy materiału, żeby nam nie stracić, nie zepsuć już jakiś efekt, który nam się wykształtuje. Już tak tylko punktowo, leciutko, małą ilością materiału i dużą ilością cierpliwości my to teraz uzupełniamy. O. Na ścianie oczywiście to się robi łatwiej, ponieważ tam duża przestrzeń, póki my tutaj robimy, gdzieś przechodzimy na nowe miejsce, tutaj nam podsycha, czyli takich przestojów nie ma jak z próbkami, jak ze zrobieniem próbek, ale no niestety na ścianie bardziej ciężko pokazać takie szczegóły techniczne, jak pokazuje się na próbkach. Na ścianach tam się leci i tyle. I zawsze jeszcze ciężko robić i rozmawiać, więc przepraszam, jeśli ja coś tam nie tak niedobrze to wychodzi z rozmową, ponieważ bardzo, jak Państwo sami wiecie, że bardzo ciężko coś robić i rozmawiać. Tym bardziej przy takich efektach, gdzie trzeba byłoby maksymalnie się skupić nad tym, co się dzieje u nas pod ręką. No niestety musimy jakoś łączyć. Także przepraszam. W międzyczasie chciałbym poprosić Państwa, będę bardzo wdzięczny o wstawienie lajku do tego, polubienie do tego filmiku, więc to mnie po prostu da dodatkowe siły do tego, żeby Państwu jak można więcej przekazywać wiedzy, przekazywać swojego doświadczenia. Bardziej chętnie będę to robił. No myślę, że gęstości będzie ok. Gęstości będzie ok. A chyba tylko później, jak nam już podgladzimy, wszystko nagladzimy, to może będzie jeszcze sens dodatkowo, jak wcześniej mówiłem, na tych już na tej drugiej warstwie zrobić jeszcze punktowo gdzie nigdzie trzecią warstwę. I to nam jeszcze bardziej wzmocni nasz efekt końcowy, czyli jakby podniesie tą głębię tej struktury. Chociaż tak jak mówiłem, ilość materiału tutaj przy takim efekcie minimalna, a wygląda niby tutaj tak dużo tego było położone.
faktycznie przy takich efektach, jak ja coś robię, to zwykle liczę tak wydajność w granicach kilo 100, kilo 300 tynku na metr kwadratowy już na dwie warstwy. No, trzecia warstwa oczywiście trochę nam jeszcze zabierze, ale też niedużo, ponieważ na tej trzeciej warstwie, jeśli robię tą trzecią warstwę, to tam no, minimalnie będzie tego tynku, ponieważ małe kawałeczki przestrzeni tej powierzchni będą uzupełnione tym tynkiem. No i już powoli nabiera efektu. Później jeszcze to się przedgładzi packą, także tak. Przy okazji chciałem powiedzieć, że wszystkie te narzędzia, którymi ja pracuję, nie ma żadnej tajemnicy tutaj. To, co mam na stronie internetowej, narzędzia, wszystkie mam tymi narzędziami właśnie i pracuję. Także nie ma tutaj nic takiego specjalnego i nie wiadomo czego. Także wszystko jest dostępne dla wszystkich, także spokojnie. No i teraz niech on jeszcze troszeczkę nam podeschnie, żeby się nie ściągało pacą. No i nagladzimy. A te czubki na tej pierwszej warstwie, one zatrzymują tynk, który idzie na drugą warstwę i jakby tak samodzielnie wyciąga efekt. Nie, no oczywiście nie. O. Jeśli może coś tutaj, przepraszam, może nie za bardzo gdzieś dobrze widać, co ja robię, bo nie mogę jednocześnie śledzić, co mnie tutaj pokazuje, co moja kamera tutaj przekazuje a to, co u mnie idzie, tworzy się pod ręką. Muszę jakoś wybierać albo to, ale przynajmniej chociaż opowiadam. No i myślę, że będzie ok. Teoretycznie można na przykład tą część, jakoś jedną część bardziej ukryć tynkiem, zostawić te wyrwane części na przykład po środku, a boki bardziej wypełnić tynkiem. No, tutaj już kwestia taka intencja twórcza i co wychodzi spod ręki, to wychodzi. No i teraz poczekamy, żeby to podeschło i nagladzimy. Ta warstwa nam druga troszeczkę podeschła, może jeszcze niewystarczająco dla tego, żeby nagladzać, ale już spróbujemy. No jeszcze trochę za mokre, ale przynajmniej po nagladzaniu tynk zawsze szybciej podsycha, więc parę takich podejść i on już będzie gotowy całkiem do tego, żeby jego nagladzać. Ale już przecież i tak widać, o co nam chodzi. Stawimy pacę na płasko i całą płaszczyzną, bez mocnego ciśnienia, tak powolutku gladzimy i tak jak mówiłem, w kierunku tego wzoru, tego rysunku. I nagladzamy. Jeszcze troszeczkę za mokry tynk. Widać, jeszcze za bardzo błyszczy. Ale przynajmniej teraz można już
w razie czego, jeśli widać jakieś tam są widać jakieś wady, coś tam, to jeszcze można poprawić i później już przy następnym podejściu, jak on już będzie całkowicie gotowy do nagładzania, po prostu tylko i wyłącznie nagładzić. I warto mieć jeszcze pod ręką taką miękką, wilgotną szmatkę, żeby można było, jeśli na patrzeć bierze się jakiś już nam nadmiar brudu, tynku, to zawsze można przetrzeć. Tylko pamiętać, że mokra paczka, ona też jakby inaczej się zachowuje na tynku. Także tej wody nie powinno być dużo i w razie czego jeszcze mieć dodatkowo suchą szmatkę. Także mniej więcej już rysunek nam widać. Po prostu teraz już ułożony i można będzie zaraz jeszcze dać trochę, żeby on jeszcze trochę podschnął i jeszcze wrócić z nagładzaniem. Ale w razie czego, no już widać nam ten efekt i tutaj w tych miejscach na przykład, jeśli ktoś chciałby wzmocnić jeszcze efekt, to tutaj na przykład dodatkowo w tych miejscach jeszcze można na przykład takich w płaskich miejscach dać jeszcze dodatkowy materiał, dodatkową warstwę, żeby jeszcze wzgrubić i wzmocnić ten efekt. No, a chociaż już teraz już mniej więcej widać nam, jak to wygląda. O. No i jeszcze trzeba będzie tylko jeszcze dodatkowo pogładzić. O. Także tak jest. I tak można małą ilością materiału zrobić taki bardzo, bardzo głęboki efekt. Czyli dekoracja polega na tym nie tylko, żeby zastosować materiał, ale bardzo ważna rzecz, w jaki sposób zastosować ten materiał. I teraz tak, ten tynk nam już tak moim zdaniem wystarczająco jest suchy i teraz już etap podejście ostatnie to po prostu nagładzanie bez pośpiechu, normalnie ściągniemy tą pacę, gładzimy wzdłuż tego wzoru, wzdłuż tego rysunku. Ten tynk w ogóle jest możliwość nagładzić wprawie na wysoki połysk, nawet w razie takiej potrzeby, żeby stworzyć na przykład, jeśli potrzebujemy jakieś tam efekty kutego marmuru, czyli coś tam, to też on bardzo się nadaje, ten tynk, do takich efektów. Ale o tym ja Państwu powiem trochę później, w jakich kolejnych swoich filmikach. Proszę śledzić. Najlepiej byłoby subskrybować. Nie, tak nie wolno. Tak, wzdłuż pacą. Proszę śledzić za naszymi no i tyle. Mnie się wydaje, że już wystarczy. I teraz nam to, co wyszło, mogę, jak tutaj pod światło, proszę zobaczyć. O! I on tak mniej więcej tak wygląda. O! I to jutro on będzie suchy
i będziemy jego impregnowali. W ogóle, moim zdaniem, każdy tynk łapienny, czas jego takiego całkowitego wyschnięcia i utwardzania się zajmuje przynajmniej ze 3 dni. No znowuż zależy od temperatury, wilgotności powietrza, od stopnia przewiewu w pomieszczeniu, więc wszystko trzeba brać pod uwagę, ale tak jak moim zdaniem, jeśli jest oczywiście taka możliwość, chociaż u wykonawców nigdy nie ma takiej możliwości zwykle, to ja bym robił impregnację wszystkich tych tynków wapiennych nie wcześniej niż po 3 dniach po położeniu warstwy ostatniej, dlatego że tynk normalnie jeszcze pracuje, utwardza się, nabiera twardości i już impregnacja zatrzymuje te wszystkie procesy utwardzania się materiału, więc jeśli my chcemy, żeby ten materiał był jak można bardziej twardy, no to oczywiście lepiej odczekać chociaż 2, 3, 4 dni z impregnacją. Także wrócę do Państwa jutro, jak już materiał będzie suchy i będziemy jego impregnowali. Do zobaczenia. No i nareszcie mamy impregnację. Już mamy suchy tynk, tynk całkowicie wyschnięty. Zawsze staram się impregnować minimalnie na 2 warstwy. Pierwszą warstwę zwykle rozwadniam, w zależności od tego, który stosuje impregnant, rozwadniam w różnych proporcjach z wodą. Ten impregnant rozrabiam z wodą gdzieś tak 1:1 w stosunku. Dlaczego to robię? Dlatego, że pierwsza warstwa, ona najbardziej jest chłonna. I wtedy, jak my dajemy impregnant rozwodniony, to po pierwsze, ten impregnant głębiej wpenetruje w tą warstwę tynku, a po drugie, on już po wyschnięciu, już w którym stopniu już będzie działał. I wtedy nam już ten tynk zabierze mniej impregnantu na kolejnych warstwach. Po pierwsze, taki sposób impregnowania będzie mocniejszy. Po drugie, zużyjemy dużo mniej impregnantu niż w koncentracie byłoby. Staram się impregnować zawsze od dołu do góry. Dlaczego to robię? Jeśli ewentualnie nam zdarzy się jakiś zaciek i my jego zbierzemy walkiem szybko, to tego zacieku nie będzie widać. Jeśli my impregnujemy i ten zaciek pocieknie nam po suchym tynku, to duża szansa jest, znowu zależy od koloru i od impregnantu, ale jest duża szansa, że ten zaciek później po wyschnięciu będzie widoczny. Więc zawsze staram się impregnować od dołu do góry. I nigdy nie impregnuję walkiem, nigdy nie impregnuję pędzlem, zawsze staram się impregnować walkiem albo natryskiem. Zależy od warunków, które nam, na który sposób impregnacja nam pozwalają te warunki. Znaczy tak, przypuśćmy, mamy tą próbkę, jak tutaj pokazać lepiej, na przykład mamy tam dół i góra, no to idziemy impregnację tak jakby od dołu do góry. I jeszcze ważna rzecz, jeśli w przypadku, jeśli my mamy tynk taki, który ma jakiś pewny rysunek, to lepiej impregnować zawsze w kierunku tego rysunku. Czyli jeśli my mamy tutaj na przykład dół, idziemy do góry, ale idziemy tak jakby w kierunku tego rysunku. Jeśli mamy równomierny rysunek, tak jakby jeśli beton jakiś tam nie ma kierunku rysunku, no to lepiej impregnować w takim razie tak bardziej chaotycznie. Ale też pamiętać, że zawsze idziemy od dołu do góry. Znaczy teraz biorę walek i zaczynam impregnować. Czyli przypuśćmy, mamy tutaj dół, tam góra i idziemy od dołu i idziemy w górę.
taki sposób, w razie czego, jeśli nam i wyjdzie jakiś ślad po walku, chociaż tym impregnatem nie powinno być tego, ale przynajmniej nam to wyjdzie naturalnie, a nie tak, że coś tam widać, że my popełniliśmy jakiś tam błąd. O. I zebrać resztę materiału. Ten impregnat na przykład on nadaje się i na zewnątrz, i wewnątrz. Po wyschnięciu ten impregnat będzie całkiem odporny na wodę. Po tym impregnancie woda będzie ściekała jak po szkle. Także no i tyle. Teraz wyschnie i już gotowo. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik komuś się przyda w swojej pracy. I mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będę miał możliwość Państwu pokazać jakieś nowe techniki położenia, nowe pomysły. No i do zobaczenia w następnych filmikach. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim. Do widzenia.